tutaj zawsze jest taka duża kolejka. Przechodziłyśmy tutaj wcześniej po godzinie 10 i było jeszcze gorzej, ale teraz mam wrażenie, że troszkę się poluzowało, także wejdziemy nie czekając cały dzień, tylko pół dnia, prawda? Jesteśmy teraz w miejscu Doges Palace, coś takiego. To jest po polsku Durów? Dużych? Oczywiście, jak najbardziej. Właśnie uświadomiłam Oliwii, że ma rozbity tył telefonu cały. Wczoraj jej upadł, jak wychodziła z domu właśnie. Człowiek całe życie nosi telefon w etui i byłam święcie przekonana, że nie jest rozbity, aż tu nagle... Na świecie wydaje mi się, że dzieje się tyle złych rzeczy, że mój pobity telefon to jest naprawdę pikuś przy tym. Nie to, że nie szanuję, tylko po prostu uważam, że są większe problemy i muszę się z tym pogodzić, bo to nic nie zmieni. Pierwszy toast w Wenecji i proponuję zjeść go za to, żeby żadna z nas już więcej nie rozbija telefonu. Zdróweczko. Szupa ma zatkane ucho, odkąd wyszliśmy z samolotu i mam dla niej właśnie super ćwiczenie, które musi stosować, żeby to ucho odetkać. Możesz zaprezentować to ćwiczenie. Foty z tego. Ale że wstaniemy jutro na 7:00. 7:30. Nastawiam już budzik, już nie ma odwrotu, nie ma żadnych zmian. Po jednym winie na osobę, W sensie to się nie liczy. To się nie liczy, no tak. Ostatnio prawie po całym dniu miałam kaca, także zobaczymy, jak będzie tym razem. Ej, tutaj to powietrze tak dobrze działa, wiesz. Dobranoc wszystkim podróżnikom i couchsurferom. Dobra, z lekkim opóźnieniem, bo jest 9:30, ale dotarłyśmy do muzeum, także zaczynamy zwiedzanie. Spacerek z rana trochę był, Tak, pół ale godziny. wczorajszy wieczór, proszę Państwa. Proszę Państwa, wino na głowę. Starość, nie radość. Otóż to. Jakby człowiek wiedział, to by nie siedział przed komputerem tyle czasu. Raczej nie. Z serii Ślepe uliczki, które napotykam na każdym kroku. Właśnie myślałyśmy, że tu będzie przejście na drugą stronę. Taka sytuacja przytrafia się mniej więcej 10 razy w ciągu dnia. To prawda. Bo nie ma czegoś takiego jak skróty w Wenecji. Dorsz czy pstrąg? Ja bym powiedziała, że sum. Bez wąsów. Miłego dnia i smacznej kaniki. I click and I push forward. That's it. Okay. Okay, so this goes backward, and I'll click. Okay, click. I go forward. Jestem w kosmosie, tak tu będę się przedstawiać. Nasz ulubiony włoski deser. Wzięłam sobie gryza i jest sztosik. Sopra la pampa la copra. Panca. Sopra la...
It's getting worse. Sopra la ponka. Panka. Sopra la panka la cobra. Kapra. Skacowane dziewczynki. Tak, w sensie jeszcze jest dobrze. Zacznie schodzić energia, to wtedy porozmawiamy, albo i nie. Tak. Która jest godzina? 9:40. Ej, Mati, widać po mnie? Okej, więc dotarliśmy do Werony. Za nami możecie zobaczyć Koloseum Rzymskie, a z drugiej strony są Łazienki Królewskie. Proszę bardzo. Przypomnę, co ty pokazujesz na ludzi. Łazienki Królewskie. Za mną, jeszcze trochę. Co gdzie? Przepraszam bardzo, czy ty robisz filmy? Czy to ty jesteś tą osobą, która jest montażystką, czy... Nieprofesjonalna robota? No bo ja nie wiem, o co jej chodzi. Zwalniam cię z naszego kanału. A byś spróbowała, jaka to ciężka robota jest, bo człowiek nie wie, a mówi. Jesteśmy zmęczone w opór. Co to za ptak, Oliwia? Wydaje mi się, że grzechotnik, ale ta nazwa jest już zarezerwowana dla węża, więc prawdopodobnie nie jest to grzechotnik. W tym momencie potwierdziły się tylko moje odczucia na temat Włoszech. Okay, that won't be in our vlog, for sure. For the memories. Yes, of course. Just for the memories. Jedna z ciekawszych rzeczy, o której się przekonałyśmy wczoraj, to to, że jak jesteście głośno wieczorem i ludzie chcą spać, to zamiast krzyczeć na was, to wylewają na was wodę z balkonu. Nie pytajcie, skąd to wiemy. O 11:00 spotykamy się z dziewczynami, które poznałyśmy wczoraj, pijąc któregoś drinka z kolei w barze. Jeden z naszych najlepszych tripów. Zdecydowanie i nigdy nie poznałyśmy aż tak dużej ilości ludzi. I teraz potrafię zauważyć jeszcze większą wartość, którą to tak naprawdę o to chodzi w podróżach. I właśnie poznałyśmy ziomka, który jest z Egiptu, mieszkał w Polsce, jeździ regularnie do Polski, zagadał nas na ulicy, no i generalnie wymieniliśmy się kontaktami, także będziemy na pewno się spotykać. Totalnie randomowa sytuacja. Nie doszłyśmy do balkonu Julki. Aha. Weronę zapamiętamy jako miejsce, w którym poznaliśmy ludzi, a niekoniecznie wiemy, jak ona jeszcze wygląda. W sensie nie wiedziałyśmy podstawowych rzeczy. To nie była najistotniejsza rzecz tutaj. Jakby tyle nam się przytrafiło, że o wiele w lepszy sposób wykorzystałyśmy ten wyjazd, ten pobyt. To jest niesamowite. Najlepszy wyjazd ever. Tak, zdecydowanie.